To, co stoi za mną, to Toyota. Toyota, która od ponad 70 lat łączy niezawodność, tradycję oraz zielność terenową. Jaka jest najnowsza edycja Toyoty Land Cruiser, bo to o niej mowa? Zapraszam do testu niezawodnej, niesamowitej i dzielnej w terenie Toyoty Land Cruiser 250. No dobrze, drogi widzu, ale zanim przejdziemy do tej legendarnej Toyoty Land Cruiser, nie zapomnij dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo jeśli jesteś tu nowy, to niezmiernie miło mi Cię powitać, a dzięki Tobie i Twojej subskrypcji my możemy także się rozwijać i przechodzić do takich tematów jak właśnie Land Cruiser. Dzięki za subskrypcję, a my idziemy Ci opowiadać o Land Cruiserze. Historia Land Cruiserów to jest rok 1951, nie przełom jeśli chodzi o Toyotę. Pokazanie modelu Toyota BJ, który był dzielny terenowo. To był samochód, który był niezastąpiony, jeśli chodzi faktycznie o Japonię oraz wszystkie możliwe azjatyckie kraje. Haniu na słynną górę dostał właśnie przydomek Land Cruiser i od tamtego czasu, praktycznie od ponad 70 lat, jest z nami na całym świecie. Właśnie Land Cruiser, czyli najpopularniejsza Toyota. Aktualnie zmieniło się dosyć sporo. Mamy serię Heavy Duty, samochodów się zbytnio nie zmienia. To są najbardziej trwałe i najbardziej niezawodne Toyoty na całym świecie. Zobaczycie je w Afryce, zobaczycie je w Azji, zobaczycie je w Ameryce Południowej i Północnej. To są samochody, które są wręcz niezniszczalne i części do nich są na całym możliwym świecie. Seria 40, seria 70 oraz seria 100, znana także bardzo mocno podróżnikom Station Wagon, czyli tak zwanej 300, która jest dostępna tylko i wyłącznie za wielką wodą oraz także w Azji. The world's most trusted 4x4. After completing 70 glorious years, get ready for the powerful, the intelligent, and the most advanced Land Cruiser ever built. Introducing the most awaited, the all-new 2022 Toyota Land Cruiser. Samochód niesamowicie mocno luksusowy, bo w końcu Land Cruiser też się zaczął stawać bardzo mocno luksusowym samochodem. 300 jest samochodem, która ma dostarczyć jak największy komfort, ale nadal oferować niezmienne właściwości terenowe. A dla Europy została przygotowana seria Light Duty, bo w Europie potrzeba samochodu do ciężkiej pracy oraz potrzeba samochodu też trochę luksusowego. I taki samochód właśnie za mną stoi, czyli właśnie seria 250, która niezmiennie od ponad 40 lat także pokazuje, co potrafi użyć na rynku. A Toyota niezmiennie produkuje ten samochód. Dostępny w ponad 170 krajach. Dostępny i kupiony przez ponad 10,5 miliona egzemplarzy wyjechało na drogi. A to jest jego najnowsza możliwa edycja, jeśli chodzi o Land Cruisera. Zmieniło się naprawdę sporo, ale najważniejszym elementem w tym samochodzie jest misja. Stworzyć samochód niezawodny, bezpieczny, który dojedzie po wszystkich możliwych terenach, jakie są możliwe na całym świecie i zawsze swojego właściciela dowiezie w najlepszych możliwych warunkach i niezawodnie, także na miejsce. Taka ma być Toyota Land Cruiser. Zmian jest dosyć sporo ze względu na to, co się także dzieje aktualnie na rynku. Wchodzą Chińczycy z nowymi modelami, które są po prostu bardzo mocno futurystyczne. Co muszą robić europejscy producenci? Muszą się bardzo mocno bronić, a będą się bronić swoją historią oraz legendarnymi modelami, takimi właśnie jakimi jest Land Cruiser. Land Cruiser z najnowszej generacji zmienił się nie do poznania, nie jest już tak mocno luksusowy jak był w poprzednich generacjach, nie jest już tak obły. Powrócono bardziej do historii, zmieniono jego proporcje, zmieniono jego delikatnie także wymiary i co najważniejsze,
on wygląda teraz lepiej. Wygląda bardziej jak rasowa terenówka, a nie jak bulwarówka, którą były poprzednie Toyoty Land Cruiser dostępne na naszym europejskim rynku. Cały samochód jest niesamowicie mocno kanciasty, napompowany w swoich wymiarach oraz także w nadkolach. Tą ogromną maskę, która jest szeroka, ale Toyota po to, żeby było Wam łatwiej wyczuć ten samochód, odpowiednio wycięła tą maskę. Jest podcięta tutaj na środku po to, żebyście mieli lepszy widok do przodu, jadąc w niepewnych warunkach terenowych, ale poszerzenia tutaj na bocznych stronach mają dać Wam poczucie szerokości tego samochodu oraz gabarytów. Bardzo charakterystyczne teraz są lampy. Jeśli chodzi o nowego Land Cruisera, mogliście zobaczyć, że nowe Land Cruisery przy debiucie były w dwóch wersjach. Wersji Prado, czyli wersji limitowanej właśnie na 40-lecie oraz wersję taką jak my mamy, czyli Executive, która charakteryzuje się tymi bardziej poprzecznymi światłami. W wersji Prado niestety już nie kupicie, bo była ona bardzo mocno limitowana. To światła w pełni matrycowe, o bardzo konkretnym charakterze. Wmukłe, niewielki pasek LEDowy, tylko bardzo prosty, utylitarny, zintegrowany kierunkowskaz po to, żebyście go nie zniszczyli w terenie. Bardzo takie agresywne pierwsze wrażenie. Toyotowski grill z napisem Toyota, a nie ze znaczkiem, który jest charakterystyczny dla tych ciężkich serii, takich jak znamy na przykład z Za Wielkiej Wody. Tundra, Tacoma występują takim oto też grillem, a dodatkowo ukryto tutaj radary od systemów bezpieczeństwa oraz od aktywnego tempomatu, który teraz jest też dostępny. Zderzak jest naprawdę konkretnie zawieszony oraz zobaczcie, w końcu ktoś pomyślał, że w samochodzie offroadowym rejestracja nie ma być na samym dole zderzaka, tylko właśnie na górze, dzięki czemu nie odpłynie Wam po pierwszym wodowaniu tego oto potwora. To wszystko zostało też przeprojektowane względem aerodynamiki. Mamy dodatkowe przeloty powietrza po to, żeby ten samochód był cichszy na trasie, bo klienci także wykorzystują go na przykład do ciągnięcia ciężkich przyczep w długich dystansach autostradowych. Pytanie, czy jest głośno w Land Cruiserze? No to teraz możecie zobaczyć. Prędkość 140 km na godzinę. No i tak jak możecie usłyszeć, świetnie może nie jest, ale rozumiem, to jest kiosk monopolowy na kółkach, więc tutaj ta aerodynamika jest trochę mocno zaburzona, ale szczerze powiedziawszy jest ciszej niż w przypadku, powiedzmy, nawet ostatnio testowanego Camry. Spionizowana przednia szyba trochę niczym w Jeepie Wranglerze i pojawił się także taki dodatkowy bumper, który daje Wam o wiele lepsze aerodynamiczne aspekty, dzięki czemu w tym samochodzie ma być też troszeczkę ciszej według Toyoty. Pojawiły się deflektory, które kierują także powietrze odpowiednio do hamulcy. Są to elementy wykonane z tworzyw elastycznych, dzięki czemu nie zniszczycie ich dosłownie po pierwszych próbach terenowych, więc Toyota wie, że ten samochód w teren wjedzie. To wszystko ze sobą niesamowicie mocno się komponuje i daje taki bardzo utylitarny charakter najnowszego Land Cruisera. Koła, jeśli chodzi o terenówki, to też niesamowicie ważny aspekt. Tutaj też mamy dosyć duże koła, 20-calowa obręcz oraz do tego dosyć spora 32-calowa opona na starcie. Wszystko zależy od wersji, którą sobie wybierzecie, bo standardowo ten samochód wyjeżdża na 18-calowych kołach. Dopiero w dopłacie do wyższej wersji wyposażenia dostajecie te bardziej utylitarne felgi, takie jak my mamy 20-calowe. Konkretne, duże, bardzo mocno także użebrowane, dzięki czemu aż tyle tam nie wpada błota do środka, czy także przykręcane jak to w przypadku Toyoty i serii tej Heavy Duty. Mamy tutaj 6 śrub, aż jeśli chodzi o mocowanie tego koła. W naszym przypadku wszystko to jest oparte także o opony zimowe Yokohamy, które naprawdę świetnie sprawdzają się w terenie. Układ hamulcowy, jeśli chodzi o najnowszą Toyotę Land Cruiser, jest także dosyć spory, ze względu na to, że klienci wcześniej skarżyli się na lekkie problemy z hamulcami. Teraz z przodu mamy 355 mm tarczy oraz z tyłu 340. Do tego naprawdę dosyć spore tłoczki i to wszystko połączone także z nowszymi systemami bezpieczeństwa oraz nowszym systemem elektronicznym, który pozwala także o wiele lepiej wyczuć precyzję w terenie, jeśli chodzi o działanie tych hamulców oraz dodać im taką liniowość, jeśli chodzi o hamowanie, bo w końcu ten samochód bardzo często jest wykorzystywany jako właśnie kolownik, bo jest w stanie uciągnąć nawet do 3,5 tony na haku i wtedy, kiedy macie tak ciężką przyczepę, trzeba także mieć tak mocne i dosyć skuteczne hamulce, jeśli chodzi o wasz samochód. Widać tutaj tą charakterystyczną linię, jeśli chodzi o starsze Land Cruisery. Najnowszy Land Cruiser L250 mocno nawiązuje swoją stylizacją do tych słynnych modeli takich jak 40 oraz 70. Tą charakterystyczną
charakterystyczną linię, jeśli chodzi o szyby. Sam samochód jest także naprawdę wysoki, bo to jest prawie 1,90 m wysokości, z czego jak jeszcze zaczniecie go modyfikować, to ta wysokość oczywiście urośnie. W najwyższej wersji wyposażenia macie także dodatkowo relingi, dzięki którym możecie zamontować sobie wasz namiot dachowy, kwadratowe lusterka, bardzo mocno kwadratowe nadkola, które są pierwsze, bardzo mocno pojemne i spokojnie wejdą tutaj także większe opony oraz co ważne, niesamowicie także mocno poszerzają ten samochód i wystają. Próg, który tutaj jest, nie ograniczający prześwitu, bo prześwit mamy także spory. 21,5 cm na 20-calowych kołach to jest naprawdę spora wielkość prześwitu. Wygląda to fenomenalnie, wygląda to charakterystycznie i co najważniejsze, bardzo mocno pokazuje przeznaczenie tego samochodu, że ma być dzielny w terenie i ma także pokazywać swoją historyczną część. A tutaj na szczęście do tego wnętrza da się bardzo wygodnie wsiąść. Za pomocą tego progu naprawdę jesteśmy w stanie bardzo przyjemnie wsiąść do tego wysokiego jednak samochodu. A pozycja też wygodna, bo w końcu samochód z serii 250, czyli tej light duty, ma być także komfortowy, wygodny na dłuższych trasach i co najważniejsze, powiedzmy trochę bardziej luksusowy. W tylnym rzędzie siedzeń przestrzeni jest naprawdę dużo. Nad głową nie ma co kompletnie narzekać. Gdybyśmy chcieli mieć trochę wygodniejszą pozycję do jazdy autostradowej, spokojnie nawet możemy się rozłożyć. To środkowe miejsce też jest dosyć szerokie i spokojnie ta piąta osoba jest w stanie tutaj nawet przejechać trochę większy dystans. Możemy na pewno zobaczyć także dosyć sporej wielkości tunel, co prawda obity takim plastikiem. Dodatkowa strefa klimatyzacji z tyłu to jest bardzo przyjemna rzecz. Podgrzewane trójstopniowo fotele skrajne oraz także trójstopniowo wentylowane fotele. To jest na pewno świetny także dodatek, jeśli chodzi o ten samochód. Bardzo ładny napis podkreślający to, że jedziecie Land Cruiserem. Na środku pojawił się podłokietnik z dosyć dużymi dwoma miejscami na waszą kolę bądź kawę. Tutaj naprawdę niczego zbytnio nie brakuje. Miejsce na odłożenie jakiejś większej butelki na wyprawie to na pewno docenicie i po prostu jest tu przyjemnie oraz co ważne, tej przestrzeni tutaj w ogóle w żadnej formie nie brakuje. Więc Land Cruiser naprawdę jest bardzo rodzinny oraz co ważne, będzie wygodny na dłuższe wyprawy. W Land Cruiserze to także są napędy. Tutaj jest zrealizowane za pomocą tradycyjnego napędu. Z tyłu sztywny nos, z przodu zawieszenie wielowahaczowe. Stało teraz system, jeśli chodzi o odłączanie przedniego stabilizatora. Cały napęd na 4, nie macie tutaj możliwości odpięcia przedniej osi. Cały czas jest automatycznie napędzany także i przód w momencie, kiedy napędzany jest także tył. Dodatkowo centralny mechanizm różnicowy blokujący moment obrotowy pomiędzy przednią oraz tylną osią. Nowy reduktor oraz nowa tylna blokada tylnego mostu, która jest oczywiście bardziej odporna, jest teraz elektroniczna, zapinana za pomocą elektromagnesu. Reduktor także został zmieniony, bardziej dostosowany do wyższego momentu obrotowego. Jakby trochę widać nawiązanie do poprzedniej generacji, ale zmieniło się na tyle dużo, że teraz nowoczesność przywędrowała, ale jednak i także klasyka historyczna. Zobaczcie na te bardzo proste lampy z niesamowitym, bardzo ładnym podkreśleniem za pomocą światłowodów w środku. To wszystko niby jest bardzo proste, ale jednak nowoczesne w swojej formie. Wyciągnięty bardzo mocno także spoiler dachowy, dzięki czemu faktycznie ta aerodynamika tego kiosku ruchu jakkolwiek jest zachowana w lepszych formach. Mamy także dosyć sporą połać szyby oraz charakterystyczny element dla właśnie Toyoty Land Cruiser, dzięki czemu była wybierana bardzo często jako samochód filmowy, samochód kamerowy, ze względu na to, że na przykład w produkcjach Top Geara była niesamowicie często wykorzystywana przez ten jeden feature, czyli możliwość otwierania osobno górnej części pokrywy, a tak naprawdę tylko i wyłącznie szyby, dzięki czemu w środku mógł siedzieć operator i bezpiecznie nagrywać także samochody do programu. To pozostało nadal w niezmienionej formie i co najważniejsze, tu widać tą kanciastość, widać te wszystkie formy, podkreślenie tego za pomocą czarnych, takich bardzo utylitarnych napisów Land Cruiser i tak jak samo jak z przodu, tak samo i z tyłu nie znajdziecie znaczka Toyoty, tylko ten charakterystyczny, stary dosłownie napis. Zderzak też jest bardzo mocno odporny w pełni, także jest plastikowy, ale wykonany z bardzo fajnych komponentów i także niesamowicie mocno twardy i odporny. No i co najważniejsze, Land Cruiser Was nie rozczaruje na pewno, jeśli chodzi o pojemność bagażnika, bo ta terenówka jest w stanie dostarczyć ogromną ilość przestrzeni.
742 litry pojemności bagażnika, jeśli chodzi o wersję 5-osobową, do wysokości roletki, która niestety jest trochę taka tandetna, ale 5 lub 7-osobowa wersja, bo za 10 tysięcy złotych dopłaty możecie mieć kowe miejsca z tyłu, na które praktycznie każdy Land Cruiser jest przygotowany. Jest ogromna przestrzeń, ustawny, bardzo porębny i co najważniejsze z dosyć dużą ilością schowków. Tutaj możliwość schowania także tu po lewej stronie i otworzenia sobie przestrzeni, w której możecie chować wasz hak, gaśnicę oraz trójkąt. Dodatkowej jeszcze jednej przestrzeni tutaj na górze. Po podniesieniu podłogi macie możliwość schowania tutaj też podnośnika oraz dodatkowych elementów waszego wyposażenia wyprawowego, więc tej przestrzeni naprawdę jest sporo, bo w momencie, kiedy pozbędziecie się rolety, macie naprawdę ogromną przestrzeń. Jakbyście chcieli jeszcze to powiększyć, dodatkowo fotele się składają i dają wam pojemność okolica 1300 litrów, więc tej pojemności na pewno wam nie zabraknie, ale najważniejsze jest to, że w tym samochodzie da się spokojnie zrobić zabudowę i mieć także samochód wyprawowy, bo podłoga jest dosłownie praktycznie płaska, da się także wyjąć fotele z przedniego rzędu siedzeń, więc dzięki temu będzie o wiele łatwiej wam ten samochód przerobić na, powiedzmy, właśnie wyprawówkę. Elektrycznie zamykana i ryglowana klapa jednym przyciskiem, bo teraz klapa otwiera się do góry, a nie tak jak w poprzedniej generacji na bok. A co was zabierze na drugi koniec świata, jak nie silnik wysokoprężny, który Toyota ma opracowany dosłownie do granic już możliwości, jeśli chodzi o wytrzymałość, niezawodność. Silnik, który jest w Land Cruiserze, nie zmienił się bardzo mocno względem poprzedniej generacji. Nadal mamy tutaj 2,8 litra, nadal mamy 4 cylindry, troszeczkę więcej mocy, bo mamy tutaj 205 koni, ponad 500 Nm momentu obrotowego. Niezawodny, nieśmiertelny silnik, jeśli chodzi o Toyotę. To jest właśnie silnik znany z Hiluxa. Silnik, który tutaj jest, to jest niezawodna jednostka, połączona z najnowszymi wszystkimi technologiami, takie oczywiście jak Dotrysk AdBlue, DPF-y i tak dalej, po to, żeby ten samochód był niesamowicie także czysty. Zmieniło się zbytnio nie za wiele. Silnik został poprawiony, jeśli chodzi o oprogramowanie. Jeśli chodzi o sterownik silnika, jest teraz bardziej żwawo, ten moment obrotowy troszeczkę inaczej jest dystrybuowany, a z mechanicznych zmian najważniejszą jest zmiana turbosprężarki. Teraz turbosprężarka jest troszeczkę innych rozmiarów, bardziej dostosowana do pojemności tego silnika i jej spól, jeżeli chodzi o dolną partię obrotów, jest o wiele bardziej wyczuwalny, dzięki czemu jazda w terenie jest o wiele przyjemniejsza. Dodatkowo w końcu pojawiła się nowa szynia biegów. Automat jest oczywiście hydrokinetyczny, niezawodny, 8-stopniowy aktualnie, bardzo przyjemnie działający. To jest jedna z najlepiej działających skrzyń, jakie są w samochodach terenowych, niesamowicie dobrze spersonalizowana do tego silnika, dobrze dobierająca biegi. Toyota tutaj wspomina o tym, że ma dawać imersję dosłownie skrzyni manualnej i dawać także niesamowitą kontrolę. To wszystko jest połączone także z nowym reduktorem, który wytrzymuje większy moment obrotowy oraz jest mniej podatny podobno na rdzewienie. Sam silnik także należy, powiedzmy, do w miarę oszczędnych. Poprawiono oczywiście także efektywność paliwową, chociaż nadal Land Cruiser czy najnowszy Hilux nie należą do samochodów, które palą mało. Jeśli chodzi o jazdę autostradową bez większego obciążenia, to jest okolice od 10,5 do 11,5 litra, jadąc przy normalnych naszych prędkościach autostradowych. 427 km autostradowych. Zeszliśmy trochę ze spalaniem, 11 litrów i myślę, że to jest najbardziej wiarygodny, jaki jest możliwy wynik. Nie jest źle. W mieście raczej musicie liczyć na wynik 12-12,5 litra, a w momencie, kiedy raczej zapędzicie się już do lasu albo w jakiekolwiek większe bagno i zaczniecie używać reduktora oraz wszystkich możliwych blokad i tego, co macie tutaj dostępne w tym samochodzie, raczej musicie przewidywać 13,5, maksymalnie 14 litrów. Kiedy zapędzicie się dosłownie na drugi koniec świata, musicie także o tym wiedzieć, że te silniki są niesamowicie mocno bezawaryjne, a w momencie, kiedy by oczywiście cokolwiek się stało, czy nawet na drugim końcu Afryki, tam gdzie nie ma wody, czasem jesteście w stanie nawet dostać paczkę z częściami oryginalnymi i podpisanymi czerwonym napisem Toyota OM. Toyota nawet do skrajnych warunków jest w stanie przygotować ten samochód, bo zobaczcie na tą mechaniczną pompę do układu paliwowego po to, żeby w najbardziej rygorystycznych warunkach moglibyście także odpalić tego diesla. Tu wszystko jest niesamowicie mocno przemyślane, ale w końcu to jest Land Cruiser, który ma być dla Was tu niezawodny. Potrafi dać naprawdę bardzo dużą przyjemność w jeździe terenowej i te 205 koni, które tutaj jest i 500 Nm momentu obrotowego raczej w zupełności Wam wystarczy.
Tyle z tematu silnikowego. A z przodu, tak jak z tyłu, wygodnie się wsiada i wnętrze, które jest dostępne w dwóch różnych kolorystykach. Zobaczcie także na to. Czuję się dosłownie jak w Lexusie. Kierownica podjeżdża, fotel podjeżdża. To są elementy, które w Land Cruiserze mają Wam dodać tej luksusowości. A jeśli chodzi o fotele, są także przeprojektowane. W nowym Land Cruiserze postawiono trochę bardziej też na komfort oraz jazdę w terenie. I faktycznie te fotele bardzo dobrze się sprawdzają. Dosyć długie siedzisko, dodatkowo z możliwością wyciągnięcia właśnie dolnej części i wydłużenie dodatkowe 50 mm długości siedziska. Jeśli chodzi o fotel kierowcy, to na pewno jest fajna rzecz, bo da Wam także większy komfort i podparcie też pod kolanami. Stacie w tym fotelu bardzo mocno, bo fotel jest dosyć bardzo przyjemnie zacieśniony. Co prawda nie tak mocno jak w przypadku sportowych wersji Toyoty. Na pewno robi to bardzo dobrą i przyjemną robotę też właśnie w terenie, gdzie te boczki utrzymują Was, a na szczęście także w trakcie jazdy autostradowej te fotele są miękkie, przyjemne. Mają także sporo regulacji, bo praktycznie w 8 kierunkach jesteście ten fotel sobie doregulować. Trochę szkoda, że niestety nie pojawiło się tutaj możliwość regulacji odcinka lędźwiowego góra-dół, tylko i wyłącznie regulacji za pomocą wypchnięcia, więc jak na Land Cruisera trochę tutaj niestety tego brakuje. Fotele są bardzo ładnie wykończone, ten materiał jest przyjemny, czuć, że to jest wysokojakościowa także skóra, przeszyta czarnymi nitkami, bo ma być tutaj bardzo mocno męsko i co najważniejsze, utrzymają Was także podczas zabaw w terenie. No, a tutaj widać, moi drodzy, zmian też nie jest mało. Kompletnie przeprojektowane wnętrze. Co prawda, szczerze powiedziawszy, te materiały nie są jakoś bardzo mocno wybitnie luksusowe, ale naprawdę widać tutaj szerokość i widać tutaj zadbanie o wszystkie detale, jeśli chodzi właśnie o projektantów. Bardzo ciekawie, nowocześnie zaprojektowane także nawiewy z delikatnie ząbkowanymi tutaj elementami oraz takie wszystkie linie poziome ciągnące się przez szerokość tego samochodu. To naprawdę potęguje szerokość i wielkość tej kabiny, bo naprawdę czuć tutaj przestronność. Bardzo przyjemne, miękkie materiały także na boczkach drzwi i co najważniejsze, dosyć przyjemne i miękkie także podłokietniki, lewy jak i prawy, i dzięki temu możecie rozkoszować na dłuższych dystansach tym samochodem. Schodzicie sobie z tymi materiałami coraz to niżej, okazuje się, że są bardzo podobnej jakości i tam, gdzie Wasze kolana jakkolwiek mogą się poobijać podczas jazdy w terenie, też zadbano o to, by były tutaj miękkie wykończenia za pomocą właśnie skóry oraz gąbki, tak żeby Wasze kolana jakkolwiek się nie obijały. Jest to tutaj z prawej strony, jak jest tutaj nawet to na drzwiach, dzięki czemu faktycznie Wasze kolana nawet w ostrej jeździe w terenie nie uderzą. Zmian jest dosyć dużo, bo tak jak widzicie, ta wypionowana także szyba, te rączki oraz nagłośnienie JBL-a, ale najważniejszą zmianą chyba jest, powiedzmy, kierownica, która jako pierwsza teraz zastosowana w Land Cruiserze i ma duży napis Toyota. Tu nie znajdziecie jakkolwiek znaczka Toyoty. Bardzo fajny projekt, szeroki, bardzo fajna kierownica, dosyć dużo rozmieszczeń przycisków. Wszystko w tym wnętrzu jest dosłownie analogowe i to mi się mega podoba. Kierownica jest na tyle fajnie wyprofilowana i jest także dosyć mocno szeroko rozstawiona po to, żebyście mogli bezpiecznie sobie trzymać także kciuki na zewnątrz. W momencie, kiedy kierownica odbije na przykład w terenie, nie złamie Wam to kciuków. Po lewej stronie sterowanie multimediami, po prawej stronie sterowanie aktywnym tempomatem oraz wszystkimi systemami bezpieczeństwa. System, którego niezbytnio lubię, to jest na pewno ten czujnik na środku, czujnik, który cały czas na Was patrzy pod kątem tego, czy Wy macie skupiony wzrok na drodze. Troszeczkę w terenówce jest to irytujące, podczas zwykłej jazdy, kiedy się rozglądacie, niestety on cały czas sobie przypomina, więc to trochę upierdliwe. Jeśli chodzi o nowości w tym samochodzie, macie dwa ekrany, troszeczkę podobnie rozmieszczone jak w przypadku G-klasy na przykład. Mamy bardzo fajnie to szeroko rozstawione, wyciągnięte także do samej górnej części deski rozdzielczej. Przed oczami kierowcy dosyć duży, znany z innych Toyot, wyświetlacz cyfrowy 12,3 cala, konfigurowalny od pełni. O tym już Wam też opowiadałem. Trochę głębiej, jak już popatrzycie i widzicie całą tą maskę, to nad maską delikatnie jest wyświetlany head-up display, który jest sporej rozdzielczości. Widzicie przez niego sporo informacji, także takich jak prędkość, lane assist oraz wszystkie podpowiedzi z nawigacji. Ogromna szyba, która jest też podgrzewana za pomocą właśnie zastosowanej technologii grzania nitkami w środku, chociaż uruchamianie tej funkcji jest bardzo mocno skryte, jeśli chodzi o też wewnętrzne menu. Środkową część ekranu mamy tutaj ten nowoczesny system znany także z innych Toyot czy też z Lexusów. Bardzo fajnie, bo pojawiło się tutaj bezprzewodowe Android Auto bądź Apple CarPlay, dzięki któremu o wiele łatwiej łączycie się z Waszym telefonem bez jakichkolwiek dodatkowych kabli.
to działa bardzo fajnie, sprawnie i na pewno będziecie korzystać podczas niejednej wyprawy, żeby posłuchać muzyki, czy także właśnie skorzystać z map googlowskich. Sam system działa bardzo przyjemnie, jest także wbudowana nawigacja oraz jeszcze parę innych elementów, takie informacje o jeździe w terenie oraz cały pakiet dosłownie kamer 360 stopni, które są tu zrealizowane. A tak jak tutaj widzicie ten cockpit, dosłownie niczym z samolotu, to faktycznie to jest Land Cruiser. Bardzo duża ilość przycisków. Wszystkie funkcje są aktywowane fizycznym przyciskiem, co szczerze powiedziawszy jest świetnym elementem, bo w terenie przyciski dotykowe niezbytnio będą działać. To wszystko robi bardzo dobre wrażenie. Podgrzewane trójstopniowo fotele, wentylowane trójstopniowo fotele, podgrzewana kierownica i system klimatyzacji zintegrowany za pomocą takiego panelu i na pewno jest wygodne i takie niesamowicie mocno intuicyjne. Pod spodem macie przycisk do uruchomienia kamer 360, włącznik Power Heat do podgrzewania silnika diesla, nawet pojawiło się pokrętło do głośności, a pod spodem złącze HDMI, gdybyście chcieli oglądać coś z zewnętrznego urządzenia na tym ekranie i wykorzystać go podczas własnej podróży, 3 porty USB-C, z czego 2 do ładowania szybkiego oraz 1 do przesyłania multimediów, no i pod spodem pojawia się spora ładowarka indukcyjna, na której mieści się praktycznie każdy duży telefon. W środku pojawił się ten konkretny kokpit związany także z jazdą typowo terenową. O tym Wam opowiem właśnie w trakcie jazdy terenowej. Przyciski odnośnie trybów jazdy, całe możliwości sterowania napędem, blokadami, kontrolą trakcji i stabilizatorem, włączenie reduktora, czy bardzo charakterystyczny, taki duży lewarek do zmiany przełożenia. Do tego 2 bardzo duże miejsca na kubeczki, ogromny podłokietnik przyszyty bardzo ładną nitką, miękki, wygodny w korzystaniu i co najważniejsze, po jego otwarciu pojawia się tutaj także schowek. Schowek, który jest nazywany Coolbox, bo za pomocą jednego przycisku włącza się tutaj chłodzenie tego schowka, dzięki czemu możecie utrzymać naprawdę bardzo niską temperaturę w tym schowku, więc spokojnie przewieziecie tutaj lody czy jakieś innego rodzaju zimne napoje w momencie, kiedy Wy podążacie po dosłownie afrykańskiej Saharze. Zmian jest tutaj naprawdę dużo, to wszystko świetnie wygląda i co najważniejsze, pojawiło się też lusterko elektroniczne, i multimedia. Ten JBL, który tutaj jest, jak to w przypadku każdej Toyoty, niezbytnio dobrze gra. Ale tu nie ma być nie wiadomo jak mocno to nagłośnione, ma to wszystko jeździć w terenie oraz po trasie. Jest piątek. No to przecież wracając z tego waszego dużego korpo, jak macie takiego Land Cruisera, bo w końcu żeście na niego mocno tyrali, żeby zarobić, no to chcielibyście chociaż trochę mieć takiego rozluzowania. W końcu ma być to wasza wyprawówka, a także i samochód terenowy. Zobaczymy jak w leśnych warunkach daje sobie radę i na szczęście da się to troszeczkę zmienić, bo ta cała centrala, która tutaj jest, czyli ten kokpit lotniczy, widać, że jest nastawiony na to, żeby człowiek wiedział, co ma zrobić w danym momencie. I lekki piasek, plus do tego błoto, trawiaste tereny i najważniejsze także na oponie, tylko i wyłącznie zimowej. Na początek zmieńcie sobie tryb jazdy z Drive Mode na tryb MTS, czyli system poświęcony właśnie trybom terenowym, jeśli chodzi o najnowszego Land Cruisera. Mamy tryb automatyczny, mamy tryb Dirt, mamy tryb Sand, Mud oraz Deep Snow. Te tryby zostały przez Toyotę tak opracowane razem z kierowcami rajdowymi, tak żeby w każdym trybie ten samochód inaczej działał i faktycznie inaczej działa przepustnica, inaczej działa kontrola trakcji, inaczej działa powiedzmy układ kierowniczy. No to musimy zacząć od tego, że ten samochód ma stały napęd na 4. Stały napęd na 4 nie ma możliwości rozpięcia go w żadnej formie, czyli nie możecie zrobić sobie tak jak w typowych pick-upach i jeździć tylko i wyłącznie na tylnym napędzie, tak jak jest na przykład to realizowane w przypadku najnowszego Defendera, że jeszcze paru innych terenówek, które niestety idą trochę bardziej w stronę bezpieczeństwa, czyli po prostu macie tak zwany system automatycznego dołączenia przedniej osi. Co to by była za terenówka, którą nie możecie zakręcić dosłownie bączka na piasku? Faktycznie trochę potrafi, ale więcej tu jest walki z napędem 4x4 niż bardziej zabawy. Bardziej półżycie jak 4-napędówka niż jakkolwiek zamiatacie tyłem. Tu szkoda, ale nadal jakiś tam banan na twarzy jest. Jest także druga opcja, jeśli chodzi o ten samochód, czyli możemy sobie włączyć tryb Sand. On jest bardziej taki nastawiony na większą powiedzmy zabawę, bo tak jednak ta przepustnica jest bardziej otwarta i wtedy zaczyna się już zabawa typowa, taka jak powiedzmy terenówką. Lekko wyższa prędkość i wtedy możecie pobawić się trochę tak jak w rallycrossie do właśnie troszeczkę szybszej jazdy i bardziej kontrolowanej. I na pewno wrócicie z tego biura niesamowicie wyrelaksowani, bo daje to niesamowitą ilość endorfiny,
że praktycznie przy 60-70 km na godzinę Wy możecie dosłownie zamiatać tym samochodem w każdych możliwych warunkach, jeśli chodzi o teren. Jedynie brakuje tutaj niestety tego trybu 2H, w którym wyłączylibyście kompletnie kontrolę trakcji i trochę zaczęli po prostu zarzucać bardziej tym tyłem, tak jak w typowym RWD. Ważnym elementem na pewno jest także spięcie centralnego dyferencjału. Możecie to zrobić za pomocą jednego kliknięcia, po to, żebym miał spiętą przednią oraz tylną oś, to żeby w każdym momencie były napędzane porówno 50/50 przednia oraz tylna oś. I oprócz samego systemu MTS, który daje nam różnego rodzaju możliwości wybrania także trybów jazdy, tutaj w pełni możliwość zapięcia reduktora. Dodatkowo mamy jeszcze w zapasie blokadę tylnego mechanizmu różnicowego oraz reduktor. Kiedy do 12 km na godzinę sobie będziecie podążać takim terenem, momentalnie załącza się system kamer 360 stopni, a tak naprawdę kamer, które są zlokalizowane we wszystkich newralgicznych punktach tego samochodu. Ja sobie to zostawiam w takim widoku szerokokątnym po to, żebym widział, co się dzieje właśnie na przedniej osi oraz co się dzieje z przednimi kołami. Jak to w przypadku Toyoty Land Cruisera, czuć, że jest oczywiście na ramie. Jest to rama, która jest specjalnie zaprojektowana właśnie do 250, która jest bardziej sztywna, która jest o wiele bardziej taka heavy duty, jest ją mocno wzmocniona, o wiele bardziej sztywne rozwiązanie niż w przypadku tego, co znamy nawet z Defendera. Pisane w charakter tego samochodu. I zobaczcie teraz, jak działa w ogóle całe zawieszenie, jak przyjemnie są nastawione także kąty i dają Wam możliwość pracy całego zawieszenia. Czuć, że mamy dosyć spory zapas, jeśli chodzi o właśnie kąt rampowy, a na reduktorze już czuć, że jest w ogóle inna jazda. Momentalnie pierwszy, drugi bieg stają się o wiele bardziej agresywne, chociaż sama agresywność tych biegów w trybie bez reduktora już jest naprawdę duża, a bardzo duża precyzja oraz zobaczcie, jak przyjemnie to zawieszenie wybiera. Teraz dodatkowe przekrzyże, które naprawdę nie robią za dużo, jeśli chodzi o Land Cruisera i nie stawiają dla niego jakichkolwiek większych wyzwań. Teraz mamy troszeczkę bardziej piaszczysty teren i momentalnie czujemy, jak samochód sobie automatycznie dosłownie zjeżdża. Mamy także odpowiedni tryb DAC, który nam pozwala w takim powolnym trybie z kontrolą trakcji zjeżdżać z takich większych wzniesień i możecie sobie sterować także za pomocą pokrętła, jak szybko macie też zjeżdżać. MTS mamy jednak tego tutaj troszeczkę sporo. Wrzucam sobie tryb mat i spokojnie mogę sobie po większych wertepach i większych oczywiście ulepach błota spokojnie przejechać. Przypominam, że mamy tutaj tylko i wyłącznie opony zimowe, nie jakieś ATG czy właśnie MTeki. Ten samochód naprawdę sobie radzi także za pomocą systemów kontroli trakcji, ale pierwsze co, sprawdźmy sobie, jak sobie ten samochód radzi z podjazdami jeszcze bez reduktora. Dosyć ostry podjazd przed nami, okolice 20 paru stopni. Land Cruiser spokojnie do 30 stopni jest w stanie, powiedzmy, podjechać. Ale oczywiście bez większego zająknięcia. Druga górka jest o wiele bardziej stroma i postaramy się zrobić to, co jest możliwe najgorsze dla tego samochodu. Teraz, tak jak widzicie, ja stoję, mam tylko naciśnięty hamulec. Czy przy prawie aż 30 stopniach pochyłu do przodu ten samochód będzie w stanie ruszyć jeszcze bez zapiętego reduktora? Trzyma mnie cały czas hamulec. Zobaczymy. Naciskam gaz. Nie kopię kołami. Bardzo przyjemnie. Teraz kontrola trakcji, próbuję jeszcze go wciągnąć. Cały czas Toyota się męczy, ja trzymam cały czas gaz w jednej pozycji i niesamowicie dobrze sobie tutaj poradził. Teraz Toyota mocno zmieniła także układ kierowniczy. Nie jest to układ kierowniczy hydrauliczny, tylko jest to układ kierowniczy rack and pinion. Pozwala Wam na to, żeby jeszcze płynniej i jeszcze wygodniej kierować tym samochodem, nawet przy tak dużych oponach oraz nawet przy tak terenowym samochodzie. Za pomocą tego wspomagania niweluje, powiedzmy, te większe odbicia kierownicy, jeśli chodzi o ten samochód. Mocno zwrotnym samochodem. Wszelakie alejki leśne, czy także dukty, takie naprawdę wąskie, nie musicie się obawiać o jakiekolwiek zarysowanie zbytnio tego samochodu, ze względu na to, że ta buda jest naprawdę kompaktowa oraz widok zza maski jest na tyle fajny, że widzicie, co się dzieje z samochodem. To przetłoczenie na środku, które tutaj jest, pozwala Wam także wyczuć, gdzie kończy się samochód. Wzniesienia na masce momentalnie dają Wam też możliwość wyczucia, co się dzieje z samochodem i jak daleko i jak szeroko potrzebujecie przestrzeni, żeby przejechać. A teraz, tak jak widzicie, ja wykorzystuję teraz sobie trawersik i momentalnie sobie delikatnie zjeżdżam, praktycznie tylko utrzymując go minimalnie na hamulcu. Nadal Land Cruiser jest niesamowicie dzielną terenówką ze względu na swoje wszystkie kąty, natarcia, zejścia i rampowe. Wrzucamy sobie tryb neutral, jeśli chodzi o skrzynię biegów, naciskamy sobie przycisk i pociągamy go w stronę L4. Zapiął się nam reduktor, wszystkie hamulce wspomagania parkowania zostały jeszcze bardziej wyłączone. Mamy jedną wielką choinkę na desce rozdzielczej. W momencie, kiedy zjeżdżacie z tak dużych wzniesień, reduktor jest wymagany, bo po prostu działa jak Wasz hamulec.
Na kamerach mogę sobie dosłownie bardzo ładnie zobaczyć, co się dzieje także z samochodem i zobaczcie, że bez problemu sobie tutaj zjeżdżam. Widzę, co się dzieje z lewym, z prawym kołem oraz co się dzieje także przede mną. W komputerze pokładowym możecie sobie wyświetlić informacje o jeździe terenowej, prędkość systemu DAC. Widzicie także, który tryb jest załączony. Te kamery cały czas się Wam gdzieś pojawiają przy niższych prędkościach, żebyście widzieli, co dzieje się dosłownie z kołami. Wtedy, kiedy zawracacie pomiędzy takimi właśnie ciasnymi, długimi alejkami, takie jak na przykład właśnie ta. Widzę, co się dzieje po lusterkach z samochodem, jeśli chodzi o tylną część. Widzę, co się dzieje, jeśli chodzi o koła. Widzę, co się dzieje także z progami. To wszystko daje Wam taką bardzo szybką i sprawną też reakcję w terenie. Przerzucanie się pomiędzy trybem drive oraz reverse nie ma praktycznie żadnej większej zwłoki. Macie dosyć dużą przyjemność i szybką reakcję całego układu napędowego. Skrzynia biegów zmienia swoje nastawy. Oprócz tego, że silnik inaczej reaguje i przepustnica inaczej reaguje, to także warto zwrócić uwagę na to, że reakcja skrzyni biegów też jest troszeczkę inna. Trzyma wyższe obroty i w każdym trybie inaczej się zachowuje. To właśnie system MTS daje Wam takie możliwości. Ten samochód wiedział, czy jedziecie po skałach, czy jedziecie w trybie typowo piaszczystym, czy jedziecie naprawdę w kopnym, bardzo mocno grząskim terenie, jaki na przykład my znajdziemy także w Polsce. Czas na jeszcze większą zabawę, bo mamy więcej zjazdów i więcej górek. Zobaczcie na ten podjazd, który mamy przed sobą. Po pierwsze woda, po drugie bardzo śliski i ostry podjazd, dosyć mocno spionowany. Co się wydarzy? Czy nie musicie się bać takiego terenu, że Land Cruiser ma pod sobą oczywiście w pełni opancerzenie, czyli ma pod spodem metalowe płyty chroniące silnik, które także chronią skrzynię biegów oraz co najważniejsze dodatkowa płyta także pod zbiornikiem, dzięki czemu faktycznie ten samochód nie boi się takich ciężkich warunków, takie szybkie po prostu przejażdżki pomiędzy polami, do czego każda terenówka będzie Was zachęcać i zawsze będziecie chcieli przejechać sobie jeszcze szybciej, jeszcze precyzyjniej, a ten samochód niesamowicie do tego odkłania, ze względu na to, że macie także rozpinany stabilizator w środku, który daje Wam niesamowite możliwości w ciężkim terenie. Teraz mamy taką możliwość, że spokojnie mogę sobie ten stabilizator odpiąć. Dzięki temu przednie zawieszenie, które jest niezależne, daje możliwość wtedy jeszcze większego wykrzyżu. Koła będą miały o wiele lepszą trakcję o pokonywanie tak dużych różnic terenu pomiędzy lewym a prawym kołem. I widzę, co się dzieje bezpośrednio, jeśli chodzi faktycznie o samochód. Ale w momencie, kiedy macie zapięty stabilizator i jedziecie po takich polnych drogach, macie nadal tą precyzyjność, jeśli chodzi o nadwozie, bo samo nadwozie nie wychyla się nie wiadomo jak mocno, dzięki czemu faktycznie jesteście w stanie nad tym wszystkim bardzo przyjemnie zapanować. Pomiędzy polami stajecie się niczym Tommy Mäkinen i teraz zobaczcie, jak duży wykrzyż zawieszenia jesteśmy w stanie tutaj też mieć. Prawie 30 stopni jesteśmy w stanie przechylić ten samochód i on ma jeszcze odpowiedni zapas, a koło prawe już jest prawie dosłownie w nadkolu, a jeszcze mamy zapas i to wszystko dzięki stabilizatorowi SDM, który daje Wam możliwość właśnie rozpięcia tego przedniego stabilizatora. Jest jeszcze jeden system, który na pewno muszę Wam pokazać i jest dostępny tylko i wyłącznie w momencie, kiedy zapniecie reduktor, a jest to system Crawl. Zarzucam sobie tryb Crawl i mogę sobie ustawić, czy ma on być w trybie low, czy ma być także w trybie high. Ja sobie wybieram prędkość. Systemem kontroli trakcji oraz tym całym napędem on jest w stanie sobie podążać w ciężkim terenie. I to, co możecie zobaczyć teraz, to jest dosłownie to, że ja mogę z tego samochodu wysiąść, spacerować sobie obok niego dosłownie, a on będzie jechał, bo ma system Crawl, który potrafi wyjechać z naprawdę niemałego błota i pomóc Wam. A Wy nawet nie musicie dotykać gazu czy hamulca, bo samochód ma tak zwany tempomat terenowy. I on tak potrafi jeździć i jeździć. Tutaj w tym przypadku raczej bym zapiął już sobie tylną blokadę mechanizmu różnicowego, która na szczęście się w ciągu ułamku sekund jest w stanie zapiąć. Pięty stabilizator, jedziemy. Op! I bez większego problemu Land Cruiser nawet w tak ciężki, beznadziejny teren jest w stanie wjechać. Niesamowicie dzielny, naprawdę konkretny, jeśli chodzi o swoje działania w terenie, ale to wszystko zostało obliczone także przez inżynierów Toyoty. Bardzo przyjemny, 27 stopni kąt natarcia z tyłu, 17 rampowego także nie brakuje, bo to 21 cm, więc spokojnie Wam wystarczy. Niestety nie ma tutaj zawieszenia pneumatycznego, tak jak w przypadku Defendera, on się nie podnosi, nie zwiększy swojego prześwitu. Tu jest bardziej statycznie, ale tutaj nie chodzi o ciężkie brodzenie w terenie, tutaj bardziej chodzi o to, żeby przeniosć
przemierzać kontynenty i jeździć po naprawdę trudnych terenach, ale żeby dojechać do konkretnego miejsca, ale dzięki temu, że ma tak dużo offroadowych technikaliów, jednak jest bardzo, bardzo przyjemny, jeśli chodzi o jazdę w terenie, bo zawsze macie zapas, żeby czymś jeszcze wyjechać. Brakuje tutaj tylko i wyłącznie wyciągarki i ten samochód jest w pełni uterenowiony, jak to powinno być. No dobrze, ale jak już nabawicie się w terenie, to teraz jest najważniejsze pytanie, czy Land Cruiser jest wygodny do jazdy na co dzień razem z rodziną, czy także i w formie na przykład biznesowej, jeśli wykorzystujecie taki samochód na przykład do biznesu. Faktycznie okazuje się, że zmian jest bardzo dużo i w szczególności warto tutaj zwrócić uwagę na zawieszenie oraz konstrukcję ramową, która została bardzo mocno przeprojektowana. Cała rama jest o wiele bardziej sztywna, dzięki czemu ten samochód też tak się nie kolibie na boki, widać bardziej sprężysty oraz wszystkie ruchy na kierownicy oczywiście mają tą tendencję taką terenówkową. Lekko chodzą na boki, ale tutaj precyzja jest naprawdę niesamowicie wysoka i to mi się podoba, że nawet jazda w trybie autostradowym jest bardzo precyzyjna i nawet wchodzenie w szybsze zakręty nie ma w większości żadnego problemu. Ale to wszystko jest zasługa także aktywnego stabilizatora, który tutaj jest zastosowany, a tak naprawdę możliwości rozłączenia i połączenia stabilizatora. Macie możliwość wtedy skorzystania z pełni możliwości, jeśli chodzi o to zawieszenie, ze względu na to, że Toyota nie chciała robić półśrodków, czyli zawieszenia z przodu, które będzie się krzyżować w terenie oraz w miarę sensownie jeździć po drogach miejskich. Tutaj w większości, kiedy stabilizator jest zapięty, macie pełną precyzję prowadzenia, a w momencie, kiedy go odepniecie, momentalnie dostajecie większą partię wykrzyżu, dzięki czemu faktycznie ten samochód o wiele lepiej krzyżuje się w terenie. I dzięki temu, że mamy faktycznie ten stabilizator odpinany, wygoda jest o wiele lepsza, precyzja prowadzenia jest także o wiele lepsza i nowy układ kierowniczy. W końcu tutaj czuć, że to nie jest samochód terenowy, tylko jest to bardziej samochód taki cywilizowany. Poprzednie generacje pełni układ hydrauliczny, który niesamowicie mocno od razu po wejściu pokazywał to, że jest to ta starsza szkoła, że tam trzeba się mocniej nakręcić, trzeba o wiele większą siłę także włożyć po to, żeby przekręcić jakkolwiek te duże koła, czy to AT-ki, czy to MT-ki, czy po pierwsze zwykłe szosówki. On jest o wiele bardziej przyjemny. Wszystkie możliwe ruchy tak naprawdę większość osób będzie w stanie wykonać i kobietom będzie na pewno o wiele łatwiej jeździć tym samochodem, ze względu na to, że po prostu układ kierowniczy jest o wiele lżejszy. Co ważne, on się także zmienia z trybami jazdy, bo mamy także tryby jazdy właśnie przystosowane na drogę. Mamy tryb normal, tryb sport oraz tryb eco, w którym układ kierowniczy troszeczkę zmienia swoje nastawy, ale co najważniejsze, nastawy zmieniają się, jeśli chodzi o silnik, bo w końcu te 205 koni, które tutaj jest, powiedzmy dosyć żwawo napędza ten samochód, bo masa nowego Land Cruisera naprawdę mocno zleciała względem wcześniejszych także Land Cruiserów, bo mamy prawie 500 kg różnicy, dzięki czemu pojechać szybciej, dynamiczniej i na przykład nacisnąć pedał przyspieszenia i wyprzedzić bardzo przyjemnie samochód. To wszystko działa o wiele lepiej, o wiele sprawniej niż na przykład pamiętałem z tego samego silnika, ale na przykład w Toyocie Hilux. Jest przyjemniej, działa to o wiele lepiej, ale to nie jest tylko sama zasługa jakby silnika. Silnik faktycznie też został minimalnie przeprojektowany, powiedzmy. Bardziej zostały tutaj zmienione wszystkie nastawy, jeśli chodzi o programowanie, ale też została zmieniona turbosprężarka. Troszeczkę ją zmieniono, jeśli chodzi o gabaryty i teraz ten spól turbosprężarki jest o wiele przyjemniejszy i ten samochód o wiele lepiej wstaje także z dolnej partii obrotów, dzięki czemu faktycznie masa 2,5 tony jest o wiele lepiej i sprawniej napędzana. Ważnym elementem, jaki się zmienił, to na pewno jest skrzynia biegów. Skrzynia biegów, która w końcu jest odpowiednia na 2025 rok. To jest skrzynia, która ma 8 przełożeń, jest oczywiście tradycyjną hydrokinetyczną, automatyczną skrzynią biegów o 8 aż przełożeniach. W końcu Toyota zrobiła to porządnie. Ten automat nie przeciąga biegów, ten automat jest o wiele przyjemniejszy w swojej jeździe oraz wiele lepiej dogaduje się także z kierowcą i właśnie za pomocą pedału przyspieszenia Wy o wiele lepiej jesteście w stanie wydawać jej odpowiednie możliwe komendy. Naciskacie pedał przyspieszenia, momentalnie są zrzucane 2, może czasem 3 biegi po to, żeby wkręcić tego diesla na wyższe obroty, żeby on dostał jeszcze trochę więcej momentu obrotowego. To wszystko naprawdę robi bardzo piorunujące wrażenie. Do tego tryb manualny, gdybyście chcieli w terenie bądź także w trasie, na przykład ciągnąc ciężką przyczepę sobie zmieniać delikatnie biegi ręcznie, to wszystko działa naprawdę bardzo sprawnie i pierwsze 3 biegi są dosyć krótkie, bardziej agresywne, a tak naprawdę od 3. po 4., 5., 6. bieg oraz 7. i 8. są
są o wiele dłuższe, dzięki czemu w trybie autostradowym i podczas ciągnięcia przyczep ten silnik tak nie wyje i silnik także po prostu nie ma wysokich obrotów. Jest pewna mała wada tego silnika, a jest trochę, powiedzmy, nim dźwięk. Dźwięk, jeśli chodzi o tą jednostkę 2.8, bardzo mocno przypomina wszystkie silniki diesla z ciężarówek. To nie jest taka przyjemna praca, jak na przykład jestem przyzwyczajony w Land Roverze Defenderze, gdzie faktycznie 3-litrowa rzędowa szóstka tam ma o wiele przyjemniejszą symfonię. Tutaj ten dźwięk, jeśli chodzi o tego diesla, bardzo mocno wchodzi w takie buczenie. Nawet nie słyszycie klekotu, ale bardziej słyszycie, powiedzmy, właśnie buczenie, jeśli chodzi o ten silnik. Co nie zmienia faktu, że wyciszenie w tym samochodzie zostało naprawdę bardzo mocno poprawione i mogę tutaj powiedzieć, że niejedna osobowa Toyota jest głośniejsza niż faktycznie Land Cruiser, który jest jednak mocno terenowy. Jadąc po 120, 130, 140 km na godzinę, tak, da się tym samochodem tak mocno i tak szybko podróżować. Czujecie się dosyć mocno dopieszczeni, jeśli chodzi o wygłuszenie. Widać, ta aerodynamika nie była robiona bez celu. Tutaj to wszystko o wiele lepiej działa. Co prawda, może nie jest tak cicho jak, nie wiem, w Maybachu, ale i tak jest naprawdę cicho jak na takiego typu samochody. W Bronco jest głośniej, we Wranglerze jest głośniej. Praktycznie we wszystkich innych samochodach jest o wiele głośniej, może oprócz nowego Amaroka, który jest naprawdę bardzo cichą konstrukcją. Tutaj nie słychać lusterek, nie słychać nawet tej pionowo postawionej szyby i szczerze powiedziawszy, jeżdżąc tym samochodem, tydzień wcześniej jeździłem Toyotą Camry, którą nienawidziłem jeździć po autostradzie, bo po prostu była strasznie głośna. A tutaj jest o wiele lepiej, a tym samochodem pokonałem ponad 1500 km, z czego myślę, że ponad połowa to jest tryb autostradowy. I to są właśnie kolejne problemy tego samochodu, czyli wszystkie możliwe systemy bezpieczeństwa, jakie Toyota tutaj zastosowała, czyli ukochany czujnik obecności i patrzenia na to, czy Wy zwracacie uwagę na drogę, czyli ten cały czujnik, który pika za każdym możliwym razem. Kiedy jesteście w trybach jakkolwiek do jazdy, powiedzmy po zwykłej drodze, ten czujnik się aktywuje i za każdym razem pika. Dodatkowo system ISA, który jest stosowany w Toyocie i za każdym razem trzeba go tam bardzo głęboko wyłączać. Jeśli chodzi o komputer pokładowy, to jest najbardziej irytująca rzecz, jaka jest możliwa w świecie, kiedy wyjeżdżacie dosłownie spod Waszego domu i dosłownie pika Wam wszystko, co jest możliwe w tym samochodzie, na przekroczenie prędkości, na to, że nie zwracacie uwagi na drogę i na wszystkie inne możliwe rzeczy. Kurde, ludzie, macie terenówkę, czasem chcecie się porozglądać po terenie i pojechać z niewielką prędkością, a tutaj to wszystko najprawdopodobniej będzie Was ostrzegać, że zaraz się najprawdopodobniej rozbijecie albo zabijecie. To, że mamy nowoczesny, aktywny tempomat, którego wcześniej w Land Cruiserze nie było, macie możliwość sterowania odległością, prędkością i działa to wręcz fenomenalnie, naprawdę tak jak we wszystkich innych nowych Toyotach, czyli bardzo dużą precyzją oraz także utrzymywanie na pasie ruchu zostało dodane do tego samochodu właśnie ze względu na to, że macie teraz ten elektroniczny układ kierowniczy i daje także o wiele większy komfort w przypadku, kiedy jedziecie dłuższą trasę i to wtedy na pewno będzie o wiele dla Was bardziej przyjemne. Ten samochód będzie także świetnie współgrał z Waszą przyczepą, jeśli wozicie konie czy jakiekolwiek inne rzeczy, bo także ma systemy parkowania oczywiście z przyczepą, no i powiedzmy o wiele także wtedy inaczej reaguje kontrola trakcji i inne systemy w momencie, kiedy jest podpięta przyczepa do haka, no i także skrzynia biegów jest odpowiednio pancernie przygotowana w momencie, kiedy wpinacie wtyczkę właśnie z Waszą ciężką przyczepą, bo jest to fabryczny hak, który jest tu zamontowany. Przyjemny samochód do jazdy na co dzień. To jest jedna z najwygodniejszych terenówek, która aktualnie jest dostępna. Są także systemy wykrywania pieszych, systemy wykrywania ruchu poprzecznego. Technologii tutaj jednak przywędrowało mnóstwo, co w Land Cruiserze nie było aż tak oczywiste w poprzednich generacjach, a tutaj dosłownie jest wszystko. Niesamowicie dzielną terenówką, ale dzielną w takim przypadku, że korzystacie z tych napędów bardzo logicznie, bardzo z rozwagą, a Toyota zawiedzie Was dosłownie dzięki temu na drugi koniec świata. No i tak właśnie wygląda najnowszy Land Cruiser. I tak oto, moi drodzy, to wygląda. Toyota Land Cruiser, która niesamowite, piorunujące wrażenie na mnie zrobiła. To jest samochód, który jest niesamowicie dzielny w terenie, który jest bardzo komfortowy w jeździe na co dzień i co najważniejsze, to nie jest aż tak upierdliwa terenówka na co dzień, co pokazuje faktycznie jakby docelowość tego samochodu. Samochód, który ma trafić do klientów, którzy będą chcieli wykorzystać możliwość uciągu na haku ponad 3,5 tony oraz także będą chcieli wyjechać na dalsze wyprawy, dosłownie na drugą
drugi koniec Europy, czy na drugi koniec świata. Za pomocą tego samochodu bez problemu także to zrobią. Oszczędny diesel, też dzielność terenowa, dająca Wam możliwość wjechania w każdy możliwy teren. Spory prześwit, wszystkie blokady mechanizmów różnicowych, reduktor, to wszystko, czego Wam tutaj będzie potrzeba, w tym samochodzie dosłownie znajdziecie. Ale niestety musicie się pogodzić z tym, że dosyć sporo gotówki będziecie musieli zostawić w salonie Toyoty, bo ten samochód niestety do tanich nie należy. Przez 70 lat to jest dosłownie bestseller, jeśli chodzi o Toyotę i najważniejsza Toyota, no to niestety za to też trzeba zapłacić, tak jak w przypadku G-klasy, Jeepa Wranglera. Cena zaczyna się niestety od 400 000 złotych za wersję podstawową, bo wersje są dwie. Executive, taka jak nasza, kosztuje 444 000 złotych. To nie jest mało. Ta cena niestety mała nie jest, ale konkurencja kosztuje bardzo podobnie. Samochodów terenowych nie zostało dużo, więc musicie po prostu niestety zapłacić trochę więcej, jak chcecie takiego Land Cruisera, którym przejedziecie pół świata i pociągniecie wszystko co możliwe, nie jedną kopalnię, nie jedno błoto, a ten samochód da Wam w zamian niesamowity uśmiech na twarzy. Nigdy nie rozumiałem fenomenu zbytnio tego samochodu, nigdy on nie był jakby najbardziej dzielny terenowo, ale okazuje się, że w nim nie o to chodzi. W nim chodzi o to, żeby mieć w głowie to bezpieczeństwo, że po pierwsze to jest Toyota, po drugie jest na pewno niezawodna, a po trzecie zestaw części i wszystkiego co możliwe nawet znajdziecie na drugim końcu Europy, na drugim końcu świata, więc tutaj nawet i powiedzmy tam, gdzie nie dopływa woda w Afryce, znajdziecie części do Toyoty. I to właśnie pokazuje niesamowitość tej marki oraz także Land Cruisera, który jeździ we wszystkich możliwych wersjach po całym dosłownie świecie. Tak właśnie wygląda najnowsza Toyota Land Cruiser. Ja dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Niełatwe są to materiały terenowe dla Was do odtworzenia, bo wymagają dosyć sporo czasu, przygotowań oraz także, co najważniejsze, umiejętności jazdy w terenie, ale mam nadzieję, że dobrze żeście się bawili przy tym materiale, a my widzimy się w kolejnym motorze.